Sukces. Co stoi za tym słowem? Czy to uśmiech losu, bądź jakieś szczególne warunki, które muszą towarzyszyć człowiekowi? Czy ścisłe prawa działania, które wynikają z realií tego świata? W dzisiejszej audycji my omówimy temat związany z sukcesem, który może uzyskać każdy człowiek, kto poznał prawa realizacji wyższego światła i duchowych sił w niższym świecie. Dzień dobry, Aleksandrze. Dzień dobry. Mam na imię Piotr i bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać dzisiaj tutaj. Mam taką możliwość i takim tematem, którym chciałbym się zająć, to jest temat z punktu widzenia mężczyzny. Chodzi o to, od czego zależy sukces i upadek mężczyzny. Co naprawdę możemy nazwać sukcesem mężczyzny i jak realnie do tego? Ciekawy temat, bo on krąży wszędzie. Każdy człowiek dąży jakoś tam do sukcesu swojego. Na tyle, jak ja czasami obserwuję, jest sporo różnych technik, technologii i medytacji. I wiesz, wszyscy prowadzą do tego sukcesu, ale tak naprawdę, jak my widzimy, nie zawsze to pokrywa się z rzeczywistością. Więc ja proponuję Ci omówić to o wiele głębiej. Od strony kabalistycznej i od strony praw rzeczywistych. Ja podam Ci niektóre aspekty praw, a Ty już dalej będziesz sobie układać. Co Ty na to? Zgoda? Bardzo chętnie. No dobrze, dawaj na samym początku zaczniemy od takiego głównego elementu, od czego zależy w ogóle los samego człowieka. Co jest głównym faktorem, który wpływa na to, że człowiek skłania się do sukcesu, albo do linii sukcesu, albo do linii całkowitych porażek. I pierwszym punktem my możemy nazwać to jest środowisko, w którym człowiek się znajduje. Dlaczego środowisko? To jest prawo fizyki, niższego świata, nawet nie duchowych. W momencie, kiedy zanurzysz się w wodę, stajesz się mokrym jak woda. I podobnie jest z człowiekiem. Czyli w momencie, kiedy ty zaczynasz dobierać środowisko, a jak ty jego dobierasz? Ty jego dobierasz zgodnie z poziomem swojego życzenia. To nie znaczy, że chodzisz, wybierasz, a idziesz drogą upodobania. Na przykład, to ci się podoba, tamto ci się nie podoba na przykład. Jedni ludzie są bliskie tobie, niektóre są na oddaleniu. I w ten sposób, na podstawie od wewnętrznej chęci i impulsu duszy, ty zaczynasz przyciągać ludzi, które według twoich życzeń mogą dać ci napełnienie. W ten sposób ty wchodzisz w aspekt środowiska intuicyjnie, bez żadnego ale. I ty mówisz, że to jest moi przyjaciele, znajomi, to mi się podoba. I od tu, praktycznie rzecz biorąc, większość ludzi robi duży poślizg. Dlatego, że z jednej strony ustawia sobie wewnętrzny sukces, prawda? Ale z drugiej strony dosyć często jest, że środowisko, w którym znajduje się człowiek, ono nie odpowiada tym oczekiwaniom, które człowiek przed sobą stawi. Ono może być dobre dla człowieka ogólnie, ale dalece może być od własnych oczekiwań. Dobre jest tym, że na przykład tam przyjacieli, można spotkać się, porozmawiać, a dalece jest tym, że oni mogą realizować zupełnie inne cele, zupełnie inne wizje. Dlatego, kiedy ty rozpoczynasz o aspekt na przykład od sukcesu, na razie nie mówimy jakiegokolwiek. My mówimy od razu, znaczy nie mówimy, analizujemy, w jakim środowisku my się znajdziemy. Czyli my analizujemy swoich znajomych, przyjaciół, wszystkich ludzi, z którymi mamy interakcje, sumujemy to wszystko w sobie i teraz
dominantna wielkość ich życzeń będzie dyktowała o właśnie twoim powodzeniu bądź niepowodzeniu w strukturze, w której ty się znajdujesz. Rozumiesz zasadę? Tak, zasadę rozumiem. Czyli generalnie wybór środowiska i to, co wewnętrznie z nami rezonuje, można powiedzieć. Wybieramy sobie. Wybieramy środowisko, wybieramy to, co z nami rezonuje bezpośrednio, ale to nie zawsze jest tym, do czego my dążymy. Tak. Dlaczego? My powinniśmy patrzeć istotowo, co tworzy nasz cel. Czy ludzie, które nas otaczają, oni idą zgodnie z naszym celem, idą każdy w swoją stronę, albo przeciwnie. Ja od tego tematu zacząłem, ponieważ to jest jakby na pierwszym miejscu stoi w każdym systemie, no szczególnie w systemach od nauk duchowych, nauk kabalistycznych. Kolejnym aspektem, na który by ja sugerował zwrócić twoją uwagę, jakby dziwnie to nie zabrzmiało, to jest kobieta, która jest obok ciebie. To tak naprawdę główny sterowniczy twojego życia. Jeżeli od środowiska zależą globalne aspekty twojej realizacji, to od kobiety, która jest obok, bezpośrednio zależy twój sukces lub porażka w życiu. Obydwie strony. Dlatego, że kobieta, ona w systemie duchowości, ona bardziej zintegrowana z formą, życzeniem od matka rodząca, czyli dająca życie. Ale mało tego, że ona dająca życie, ona daje życie każdej myślowej formie, która wyraża się. Czyli jeżeli kobieta przyjmuje, akceptuje twoją formę obrazu, który ty nadajesz, to już jest nie tylko pierwszy krok, a daleko, daleko do przodu sięgający aspekt powodzenia we wszystkich twoich przedsięwzięciach w tym kierunku. Tylko to jest mały niuans. Zwykłej akceptacji kobiety jest za mało. Wiesz, kiedy pomiędzy kobietą i mężczyzną jest najlepsze relacje? Wtedy, kiedy jest realnie, nie namyślane, a realne uczucie miłości. Jeżeli taki rodzaj miłości występuje, jeżeli kobieta wspiera ciebie w każdym kroku, w każdym pomyśle, ty z tego poziomu, który ty jesteś, ty możesz dojść do czołówki świata, nie kraju, świata. Na pierwszy rzut oka brzmi to banalnie i niezrozumiane. Dlaczego? Ale jeżeli ty popatrzysz nie tylko w naukach kabalistycznych, ale i w innych tradycjach, tam chińskich, buddyjskich, wedyjskich, ty zazwyczaj zobaczysz właśnie miejsce, które zajmuje kobieta. I zauważ, w wielu kulturach poziom szacunku do kobiety jest znacznie większy niż tu u nas w Europie. U nas jak tu przymusili kobiety pracować ciężko, że ona musi zarabiać na życie i tak dalej. A są miejsca, gdzie w ogóle pojęcia praca i kobieta stoją po różne strony. Więc aspekt kobiety na czym polega? Bo tu jest klucz. Aspekt to jest jej szczęście, jej błogość, jej zadowolenie. Co właśnie mężczyzna może objawić? Ale to jest na zasadzie tej kobiety najbardziej ukochanej, która jest. Nie po prostu kobiety, a ta, która jest pretekstem twojego życia. Jeżeli ty przypomnisz w różnych przypowieściach, w historii największe dzieła sztuki, największe pałace, różne inne rzeczy były ze względu na kogo? Kobiety oczywiście. Tak, ze względu na kobiety.
nic, tylko się zakochać. No, tego jest mało, bo zakochanie to jest tylko pierwszy krok. Tu powinna być dojrzała wewnętrzna relacja. I powiem Ci tak, jeżeli my mówimy jakby kabalistycznym językiem, miłość kobiety to jest Twoje obłączenie. Rozumiesz? Czyli ta siła, którą Ty możesz wywołać w wyższe duchowe światło. Nie po prostu realizować coś, a wyższe duchowe światło. I od kiedy Ty mówisz sukces, to i jest sukces, kiedy Ty jesteś w stanie zrealizować każde życzenie. Popatrz, Ty jako mężczyzna możesz zauważyć, że wewnątrz Ciebie, gdzieś tam bardzo głęboko, jest taki akcent. Jestem w stanie zrobić wszystko dla kobiety, tylko nie znajduję tej, której mogę to zrobić. Jest coś takiego? A dlaczego? Bo aspekt, dla kogo zrobić, on opiera się już nie na moralnych jakościach. On opiera się na wyższych prawach. Czyli kli albo życzenie może być napełnione światłem tylko wtedy, kiedy ono jest prawdziwe. Jeżeli tam jest chociaż odrobinka fałszu, odrobinka zakrzywienia, ono nie zostanie napełnione. I jakby problem, a może nie tyle problem, ile taki ciężar na mężczyźnie leży, że to prawo w nim działa w każdym, podkreślam, w każdym, nawet tym, który nie zna tych praw. I czasami mówią, że mężczyzna lepiej wie, co kobiecie potrzebne jest, prawda? Dlaczego? Dlatego, że on daje te duchowe świecenia. Dzisiejsze kobiety, oni patrzą bardziej na materialny aspekt, żeby tam był dobrobyt, pieniądze, tam budynek, samochody. To jest też ich instynkt do przeżycia. I on też może działać, ale aspekt prawdziwej miłości, zadam Ci pytanie, jaka kobieta potrafi dzisiaj dać? No, zdarzają się, ale pewnie rzadko, tak. Rzadko spotykane, no tak. Dlatego, że w tym momencie ona czuje, że może coś dać, ale te wewnętrzne kli, wewnętrzne życzenia i aspekty nauczenia od dzieciństwa u niej jeszcze nie jest rozwinięte do wysokiego poziomu. I dlatego to, co ona daje w jej pojmowaniu, to może być bardzo wielkie, ale z drugiej strony jest bardzo niskie. No tak, tutaj chyba jestem pod tym względem szczęściarzem, muszę przyznać. Natomiast to jest drugi warunek sukcesu, czyli potrzebujemy tego obiektu, dla którego jesteśmy w stanie. To jeśli chodzi teraz o sukces, to rozumiem, że jeżeli mamy dobre towarzystwo, w sensie tak uogólniając, mamy dobre środowisko, w którym się rozwijamy, zakładam, mamy tą właściwą wybrankę przy sobie, to czy to już jest recepta na sukces, czy to jest dopiero dobry początek? To jest na dobry początek, można powiedzieć. I jakby kolejnym aspektem u nas my możemy wyróżnić jakby w sobie brak wewnętrznej wizji. To jest związane z tym, co ja przed chwilą powiedziałem, brak obiektu, dla którego warto działać. Ten system, on niekoniecznie pokrywa się tylko z kobietą, ale on ma bardzo głębokie jakby wewnętrzne uzasadnienie w systemie własnej motywacji. Dlaczego? Wizja jako taka, ona nie jest planem, ani wyobrażeniem. Jest to określona forma, ścisła forma. Wiesz, jak przy budowie domu. Ty najpierw widzisz obraz, a dopiero zaczynasz do niego dążyć. I wszystko byłoby ok. Takich procedur my w internecie spotkamy tysiące. Wyobraź sobie, co ty chcesz i ono się przyjdzie, bo cały kosmos będzie działać. Nie będzie działać. Dlaczego? Dlatego, że powinien być właśnie obiekt, dla którego twoje działanie ma sens.
i jest zapotrzebowany. Mało tego, ten obiekt, on musi mieć właściwości podobne do samego światła. Czyli on musi odbierać nie na zasadzie, że ja chcę, wow, tam on mi coś zbuduje, albo ten człowiek coś zrobi. To nie zadziała, to nie jest obiekt. Obiekt to jest ten stan, przy którym ten sam oczekujący, mając wewnętrzne pragnienia, nie wyraży jego od razu na zewnątrz, a stara się tobie, no powiedzmy takim sposobem przypodobać się. I to nieważne, czy to jest mężczyzna, czy kobieta w tej sytuacji. Kiedy on stara się przypodobać się, on równa się z tobą właściwościami i ty zaczynasz wewnątrz siebie czuć, że jego właściwość, a twoja właściwość są bliskie ciebie. To może być przyjaciel, to może być dziecko, to może być ta sama kobieta, to może być cały zakład, to może być jakiś szef czy kierownik jakiś. Nie ma znaczenia. Ważne, żeby struktury były bliskie właściwościami. Od w tym momencie ty możesz ukształcić obraz, który złączy się bezpośrednio z nim, bo obraz nie może być w tobie. Jeżeli obraz zamyka się na tobie, to najwyżej co możesz zrobić, kupić sobie zabawkową, jakiś zabawkowy element i postawić doma. Myślę, że nie o to ci chodzi dokładnie. Więc w tym momencie kwestia złączenia tego obrazu z obiektem daje ci kolejny krok do wewnętrznej realizacji. A brak wizji, jeżeli ty nie widzisz realnie planu swojego i nie możesz znaleźć kogoś, dla kogo ten plan jest. Więc tu my raczej mówimy już nie o sukcesie, a o przeszkodach. Czyli ten stan wewnętrzny będzie hamować. Chociaż ogólnie ty możesz określić, że na przykład ja chcę zarobić tam dużo pieniędzy i mam dobry pomysł na to i mam tu wielkie przedsięwzięcie, tam będę sprzedawać, tam kupować. Nie pójdzie. Tak, na przeżycie starczy, ale nie więcej. Dlatego, że nie ma odbiorcy. I tu należy pamiętać, że wielkość odbiorcy, od wielkości odbiorcy zależy twój sukces. Każdy człowiek, który funkcjonuje w biznesie, w różnych innych rzeczach, chciałby dużo na przykład sprzedawać, wielkie transakcje. A czemu się nie udaje? Bo pewnie myśli o sobie. Dokładnie. On myśli o sobie wyłącznie. A jego pojemność, podobnie do żołądka, mała. Ile by on nie zarobił, nie może więcej zjeść. Więc w systemie duchowych praw jemu trzeba rozszerzyć kontyngent przyjmujących, ale to nie oznacza, że ja proponuję wiele i wiele ode mnie weźmie. Wszystko zależy od tego, jaki poziom intencji z ciebie wychodzi, czyli jaki obraz ty stworzyłeś, który będzie integralny z odbiorcami. Czyli odbiorcy i ty musicie grać na jednej fali. To jest system tak zwanego obrazu. Czyli gdzieś na poziomie ich życzeń powinniśmy się spotkać, można tak powiedzieć. Czyli No gdzieś tak, można tak powiedzieć. ich życzenia powinny być częścią tej wizji. I teraz mówimy znaleźć właśnie, czy teraz załóżmy, że znajdujemy, mamy kogoś takiego, kto no powiedzmy zajmuje się tym czymś, na czym nam zależy, ale on niespecjalnie jest zainteresowany, albo przynajmniej mamy takie wrażenie. To jak powinniśmy go zachęcić do takiej współpracy? Dać jemu wizję, która będzie integralna i z tobą, i z nim. Obowiązkowo. To jest właśnie poziom braku wizji. Bo zazwyczaj my dajemy wizję tylko swoją. Ona nam ciekawa jest i my myślimy, że inni też to kupią, a im niepotrzebna ta wizja. Wizja to obraz, to nie materialny aspekt, to nie techniczny, to nie handel. To jest obraz wizji. I ten obraz to jest przyszłe kli
czyli przyszłe życzenie, w które będzie opuszczać się to, co ty nazywasz sukces, albo wyższa błogość. To w zależności do czego my podejdziemy, bo to my możemy rozprzestrzeniać i mówić jak w stosunku do materialnego świata, tak w stosunku i do duchowego. Prawa działają tu identycznie, absolutnie. A ciekawym takim jeszcze momentem jest, który może nie tyle daje sukces, jak hamuje. Bo o tych hamujących aspektach też warto wiedzieć. To jest tak zwane szeroko rozprzestrzenione pojęcie lenistwa. Na pewno ty też nieraz się spotkałeś się z tym. Tak, to jest szeroko rozpowszechnione, tak. To prawda, mnie też czasem dotyka, tak. A wiesz, na czym ono się opiera? Dlaczego mężczyźni mają takie odczucie? No pewnie z tych powodów, o których rozmawialiśmy troszkę wcześniej, czyli też potrzebuje mieć motywację do działania i dostrzegać potrzebę takich działań pewnie. Nie, to jest zupełnie inny kierunek. Zupełnie inny. Motywacja to jest kwestia samych działań i realizacji. A od stan lenistwa, wyobraź sobie, że on objawiony w mężczyźnie od poziomu tak zwanego ryshimo, czyli wyższej pamięci podobieństwa do Stwórcy. Od kiedy my mówimy, że Stwórca znajduje się w absolutnym spokoju i do tego samego spokoju dąży każdy mężczyzna. U kobiety jest inaczej odrobiny, ale od mężczyzna dąży do tego wewnętrznego spokoju nieświadomie, z poziomu swojej własnej natury. Chociaż w nim nie ma tego duchowego świecenia, on jeszcze nie jest rozwinięty, ale flash, czyli wewnętrzne reshimo, pamięć jakaś komórkowa, głęboka, dąży do tak zwanej wewnętrznego stagnacji wewnętrznej. Dlatego na przykład w kabalistycznych aspektach, jak jest opisano, dla Stwórcy miły człowiek albo ten bardzo pozytywny, albo ten bardzo negatywny, ale letni to jest w ogóle nie nadaje się do niczego. I tu trzeba zrozumieć ten aspekt fałszywego podobieństwa, bo to jest, tak można nazwać, fałszywe podobieństwo do Stwórcy. Czyli różnica polega na tym, że Stwórca to jest pełnia wszystkiego i z niego wychodzą rzeczy. A człowiek, mężczyzna, męski początek, nie jest pełnią na dzisiaj, on nie jest w systemie naprawienia absolutnego. Czyli on raczej pusty jest niż pełny. I jego stan tak zwanego stagnacji, czyli spokoju, on działa destrukcyjnie na samego człowieka. Czyli z tego co wynika? Żeby tego uniknąć, to aspekt ten musi być bardzo głęboko przemyślany, bo on wcale nie jest przypadek. I to nie jest to, że wiele ludzi, zauważ jak jest, tam troszkę dorobi się pieniędzy i od razu jadę wypoczywać. I wszyscy dążą tak na te wyspy, na te morze, a tam nic takiego nie ma. Tam jest to samo, co tu. Może i gorzej jeszcze. Niemniej jednak im ważny jest ten odpoczynek, nie? Czyli upodobnienie. I oni rozkoszują się tym wewnętrznym stanem, kiedy to dosyć często było początkiem końca. No ja nie mówię, że zawsze, ale kiedy wchodzi wewnętrzny stan stagnacji, w tym momencie przeanalizować wewnętrzny stan człowieku jest bardzo trudno. Jemu wydaje się, że wszystko jest okej, że on ma pieniądze, biznes, wszystko jest dobrze, ale od sukcesa to już daleko jest. Czyli to już nie idzie w stronę do góry. Tak, jeszcze orkiestra gra na Titanicu, tak. No tak, jeszcze gra trochę. Więc tutaj to, ale chciałem jeszcze, bo mówimy o tych warunkach dla sukcesu i też mówimy o tej wizji. I fajnie jak ona jest oczywiście i to jest, i powinna być i to jest ten warunek, ale generalnie jak pomóc sobie, jak tą wizję w sobie gdzieś obudzić na przykład. Ty dotknęłeś bardzo ważnego elementu naszej rozmowy, dlatego że ta wizja, o której ja powiedziałem, ona bezpośrednio związana z mężczyzną.
I tu jest kolejna zagadka, ona bardzo taka głęboka jest, dlatego że żaden mężczyzna nie może sam z siebie urodzić życzenia. Ni do czego. Jeżeli on nie będzie pobudzany z zewnątrz, on bardzo szybko wejdzie w stagnację. Obojętność, dlatego że dla mężczyzny tak naprawdę, dla istnienia, to nic nie potrzebne jest. Minimum. Maksymalny minimum. On wszystko robi ze względu na kobietę, na kobiet, na rodziny, na wszystko. Dla siebie on nie robi nic. Nawet jeżeli coś on robi, to zawsze to jest uzasadnione. Dlaczego? Prawda? Kupuje na przykład piękny samochód dlatego, żeby był status. Ale po co status jest? Dlatego, żeby dobry tam był interes. A dlaczego interes? No bo kobieta sobie zachciała coś tam. Rozumiesz? Tak, dokładnie. Więc to wszystko się zamyka. I w tym momencie, kiedy my mówimy o systemie pobudzenia tej wizji, nam potrzebno skupić uwagę właśnie na aspekcie życzenia, czyli ten motywacyjny aspekt, prawda? I skąd on przychodzi? Główny element motywacji idzie albo, i teraz to, co my na początku powiedzieliśmy, środowisko, w którym się on znajduje, środowisko wspólnie swoją niepewnością, brakiem celu, brakiem może zasiać wewnątrz mężczyzny taki rodzaj życzeń. Może wychodzić bezpośrednio z rodziny, którą się mężczyzna opiekuje, jeżeli się opiekuje. Może wychodzić bezpośrednio z jego kobiety. Bo te ostatnie będzie najmocniejsze. I ono powinno zawsze wychodzić, jakby ci powiedzieć, wewnętrznej tajemnicy. Czyli jeżeli u kobiety życzenie rodzi się samo z siebie, to mężczyzna musi go zapożyczyć, żeby realizować. Rozumiem. Rozumiesz? Tak, przepraszam, tylko pewnie to życzenie też powinno być na miarę tego mężczyzny. I tu, tak, ale tu drugi aspekt, kolejny aspekt, widzisz, ty tak rozkręcasz wszystko coraz głębiej. Teraz co do miary mężczyzny. Otóż tu jest niuans. Kiedy posadzisz kwiatek i chcesz, żeby on dobrze urósł, na ulicy jest ciepło, wszystko jest ok. I teraz od czego to zależy? Od tego, ile i jak go polewasz. Ten aspekt, przykład, on stosuje się jak do mężczyzny, tak i do kobiety. Można przelać, można wysuszyć. Dlatego mądra kobieta będzie życzyła sobie życzenia o jeden krok wyżej mężczyzny, czyli troszkę ponad to, co potrafi. Jak tylko to się rozwinęło i mężczyzna przyciągnął ten poziom, ona otwiera w nim drugi poziom, odrobinkę wyżej. I w ten sposób ona może wyprowadzić jego bardzo wysoko. Bo zazwyczaj kobiety, oni nie patrzą na potencjał mężczyzny i zaczynają mówić wprost, że ja chcę to i koniec, i kropka. Tak, najczęściej porównują to z jakimś potencjałem zasłyszanym albo zobaczonym gdzieś dalej. No, z kochankiem na przykład. Tak. I w czym jest problem? Problem jest w tym, że mężczyzna mówi, dobrze, ale musisz chwilę poczekać, ja muszę się zorganizować, czyli muszę wyrosnąć do tego. Jeżeli kobieta rozumie, sukces. Jeżeli kobieta nie rozumie, porażka. Porażka, nie neutralka, a porażka. I porażka będzie globalna i na jedną, i na drugą osobę. Dlaczego? Bo w systemie duchowych nauk my mówimy, że kli, czyli życzenie, może zepsuć się z dwóch przyczyn. Kiedy światła się cofają, albo następuje rozbicie kelim. I kiedy na przykład od strony społeczeństwa też, przyjaciół, znajomych, albo środowiska, albo tej samej kobiety wychodzi życzenia wielokrotnie ponad miarę możliwości na dzień dzisiejszy i nie ma pozostawionych możliwości czasu na realizację, bo tu następuje już porażka, nie ma sukcesu. Ale jeżeli życzenie będzie identyczne z możliwościami, też nie ma sukcesu. Bo no tak,
Nie ma poziomu wyżej, tak. Tak, nie ma poziomu wyżej. I tu należy pamiętać, że ten poziom wyżej nie może być więcej niż jeden, maksymalnie w niektórych wypadkach 2 poziomy wyżej. Jeżeli to będzie 3., 4. poziom, jest porażka. Rozumiesz? I tu wchodzi jeszcze dodatkowy aspekt. Jak tylko wchodzi aspekt niezadowolenia z twoich działań, nieważne od kogo, od kobiety, od rodziny, od dzieci, jak tylko ty czujesz, że ktoś jest tam wkurzony, niezadowolony, co to znaczy? To znaczy, że w nim już urodziła się nieczystość. Bo za wszelkie formy przypływu należy mieć wdzięczność. Czyli jeżeli dałeś mi kawałek chleba, ja wdzięczny za to. Ale jeżeli dałeś mi, nie wiem, 100 razy więcej, ja też wdzięczny za to. Równa wdzięczność za każdy element przyjścia. Ale jeżeli na przykład dajesz komuś kawałek chleba, a on oczekuje od ciebie, nie wiem, tam, że mu tam sprezentujesz tam samochód, tam, czy jeszcze coś, to już jest porażka. Dlatego, że w tym kimś oczekiwania spowodują to, że w tobie zniknie świecenie. Tobie zniknie chęć w ogóle cokolwiek dla tego człowieka robić. Różnica właściwości, zbyt agresywne życzenie, które niesie w sobie nieczystość. Czyli można powiedzieć, że jeśli to jest życzenie kobiety, przykładowo wynikające z miłości rzeczywiście, to nie będzie tych stopni zbyt dużo, wysoko, tylko na miarę taką, żeby rzeczywiście udźwignął to mężczyznę. Tu też należy pamiętać, że kobiety, które mają obudzony duchowy początek, oni są bardzo wyczulone. Tak jak ty intuicyjnie czujesz na wylot, co kobieta ma zamiar zrobić, ona dokładnie tak samo czuje ciebie na wylot. Czy ty jesteś wewnątrz niej, czyli napełniasz ją duchowym, czy ona jest jakby jedynym punktem, a to jest najlepsza forma, bo w tym momencie ona daje największy poziom siły. Czy ty jesteś rozproszony? Czyli ty mówisz na przykład, że tak, ja tu mieszkam z tobą, wszystko okej, tam nie zdradzam tobie, nie, ale w ciągu dnia masz kontakt, nie wiem, z 15, 12 różnymi tam dziewczynami i też tam hi, ha, i tak dalej. Nic się nie dzieje. Dzieje się i bardzo dużo. To jest twoja porażka, nie sukces. Dlaczego? Bo ty w siebie wprowadzasz nowe życzenia, oni cię zmotywują, owszem, ale w stosunku do głównego życzenia to jest porażka. Ty będziesz jakoś lawirować. Niemniej jednak tego wielkiego sukcesu już nie będzie. Rozumiesz? Czyli my tu nie bierzemy pod uwagę, co się dzieje w materialnym świecie. My bierzemy pod uwagę, co się dzieje w ludzkich duszach. A im nie trzeba dowody, im nie trzeba uzasadnienia. Oni po prostu czują się na wylot, że jest coś nie tak. To nie ważne, że nie umieją powiedzieć. Nie umieją, bo nikt nie nauczył. Ale to, że ten wewnętrzny mechanizm działa, to na pewno działa bezproblemowo. I to też może pewnie spowodować to, że ta najbliższa osoba, nazwijmy ta kobieta, która buduje to duże życzenie, może też się w pewien sposób zamknąć na tą wspólną drogę, tak? Można powiedzieć. No absolutnie, absolutnie. Ona tylko wyczuje, że w tobie są obce emanacje, ona tego nie nazwie. Ona wyczuje. I ona od razu zamyka swoje życzenia. Wiesz, jak czasami kobieta mówi, mi nic od ciebie nie potrzebne. To już jest kiepsko. Bo już forma magnezu sukcesu zamknęła się. I ty, biedny, idziesz szukać kogoś innego, komu twoja praca, twój wysiłek, twoja miłość, twoje szczęście jest potrzebne. Ale wszystko kwestia czego? Nie ma nauki. Nikt nie uczy tego wprost. I tu jest cały problem, że ludzie po prostu do wszystkiego podchodzą zbyt powierzchniowo, a wewnątrz w nich rozgrywa się cała tragedia, cały teatr różnych wydarzeń. I tak powiem ci, rzeczywiście to nawet systemy wyobrażenia, chociaż u nas zepsute u ludzi na dzisiaj jest, to co na przykład tam mężczyzna czy kobieta sobie zmyśla,
o kimś, nie? Że tam może to, może tamto. Mówi tylko o tym, że wewnątrz jest brud. Wewnątrz kogo? Wewnątrz tego, kto zmyśla. Czyli on już dopuścił obce życzenia do swojej świadomości i te życzenia stoją w konflikcie z tym, co idzie pierwotnie. No tak, tutaj na poziomie rodziny, dzieci, wychowania, budowy domu kiedyś mówiono, że mężczyzna odnosi sukces, jak zbuduje dom, posadzi drzewo i spłodzi syna. Tak to kiedyś mówił. Teraz trochę się może zmieniło, bo teraz jeszcze w korporacji zrobić karierę, ale właśnie tak, to jest i teraz tak słuchając widzę, co jest prawdziwym sukcesem. To drugie moje pytanie. Co możemy nazwać prawdziwym sukcesem mężczyzny? To znaczy poprowadzić swoje życie w taki sposób, żeby te warunki utrzymywać, te warunki wzrostu, tak można powiedzieć. Widzisz, ja ci bardziej mówię o tych elementach ograniczających, dlatego że ich jest więcej w człowieku. Czyli w każdym człowieku jest więcej tego, co jemu przeszkadza. Bo jeżeli my odrzucimy wszystko to, co przeszkadza, to i będzie odpowiedzią na twoje pytanie. Bo w tym momencie nic nie przeszkadza. I od teraz popatrz. Znowuż takie, co jest prawdziwym sukcesem. A spróbujmy popatrzeć jeszcze na ten cały układ przez aspekt już znanych tobie aspektów cykliczności. Od my mamy dzień, noc, prawda? I kolejny dzień znowu piękny. Mamy słońce, a tam czasem deszcz mamy. U nas serce bije skurcz, rozkurcz. I dokładnie w aspekcie istnienia człowieka każdy rodzaj życzenia, które skończyło się sukcesem dla ciebie, po takim sukcesie obowiązkowo przeżyje upadek. Ale ten upadek nie jest realny upadek, a nowe, większe kli, nowe, większe życzenie, którego ty jeszcze nie możesz ogarnąć. To tak samo, jak my teraz popatrzymy na przykład na stare tam życzenia, które były tam 15, 20 lat temu, ty powiesz, nie, oni mi już niepotrzebne jest, to mnie nie interesuje. Dlatego, że oni upadły. Oni w tym momencie nie znajdują się na twoim wierzchołku. Mogą, ale nie znajdują się. Czemu? Bo ty przeszedłeś na wyższe aspekty. I dosyć często jest tak, że brak uświadomienia tego, człowiek dochodzi do jakiegoś wysokiego poziomu i nagle jemu wszystko się wali. Życie się wali, wszystko się wali. I on mówi, nie wiem dlaczego tak jest. I on zgodnie tym rozwaleniem zaczyna padać sam w dół. A jest zupełnie odwrotnie. Żeby zbudować coś większego, jak teraz w budownictwie jest, nie robimy remontu. Wywalamy budynek i stawimy nowy. I w życiu człowieka jest dokładnie tak samo. Jeżeli pewna pula ewolucyjna w tobie osiągnęła szczyt, wysoki szczyt, to stare warunki, w których ty istniał, nie będą nadawać się tobie dla osiągnięcia kolejnych szczytów. A mentalnie ty będziesz trzymać się za nich kurczowo jako za korzeń, myśląc, że to, co ja teraz zbudowałem, to musi trwać. Nie. Ty zbudowałeś swoją duszę, która jest potężna i w każdej sytuacji może zrobić nie tylko to samo, a więcej. Ale kiedy świadomość człowieka przywiązana do ciała i on mówi tak, no tak, takie imperium zbudowałem i wszystko straciłem. Tak powinno być, bo ty straciłeś to, ale nadal znajdujesz się na styku. I jeżeli ty rozumiesz, że w tym momencie należy zbudować nową rzeczywistość na zupełnie innej płaszczyźnie, znacznie większą, to jest sukces. Ale jeżeli ty myślisz, że ty wszystko straciłeś, cały dobytek życia, to ty jesteś w błędzie, bo tak powinno być. Żeby zdobyć coś nowego, najpierw trzeba rozwalić to, co przeszkadza. Tak, to rozumiem. I to jest często moment taki, w którym nie znając, nie mając tej świadomości czy wiedzy,
niestety wielu ludzi się potyka, bo Dokładnie. to jest moment, można powiedzieć, naciągania sprężyny, troszkę tak bym powiedział, i powinno to wystrzelić na nowy poziom, a to często jest końcem. Ale tak jeszcze sobie myślę, bo rzeczywiście tych niuansów jest bardzo dużo i tak wracając do naszego głównego tematu, mówiliśmy o tym, od czego zależy sukces. I wspomniałeś, Aleksandrze, że więcej jest jednak tych różnych pułapek, nazwijmy to, i tych trudności, które się z tym wiążą, i też właśnie na co zwrócić tutaj w przypadku, żeby uniknąć tego upadku, o którym mówimy. No, Nie unikniesz. Nie da rady. Nie możemy ciągle sobie życzyć następnych większych poziomów, albo Możemy, ale jeżeli ty dobrze zrozumiałeś, o czym ja mówię, zobacz, jak oddychają nasze płuca. Tak. Ty bierzesz wdech i kiedy bierzesz wdech, tobie jest przyjemnie. I ty teraz u mnie pytasz, Aleksander, czy nie możemy ciągle tak wdychać, żeby nie wydychać? Nie da rady. trochę tak. To Przetworzone powietrze musimy wypuścić z siebie i dopiero wziąć głęb jeszcze bardziej świeżego powietrza. I tak jest w rzeczywistości. To są prawa, to nie jest zmysły. I one opierają się na strukturalnych prawach przyrody, czyli rzeczywistości, w której my żyjemy. One działają na niższych poziomach i one działają na wyższych poziomach. Od wyobraź sobie taką rzecz. Dawaj troszkę fantazji wprowadzimy. Nagle spotykasz anioła i on mówi, wiesz, masz wielkie zasługi. I dzisiaj twój szczęśliwy dzień, dlatego że padł z góry widok na ciebie. I od dzisiaj masz szansę już nigdy nie upadać, nigdy nie cierpieć, przejść na wyższy ten poziom ewolucji. Jak to się mówi, na poziom niebios. I ty stoisz przed dylematem. Ale jak być? Ja tu mam całe życie, cały dorobek. Wszystko tu zrobiłem. I co? A właśnie to, co ty zrobiłeś, jest pretekstem i tym sukcesem, który podpycha cię wyżej. Rozumiesz? I jesteś przy decyzji. Albo wszystko stracić i uzyskać wielokrotnie więcej, albo kurczowo trzymać się tego, co jest, co i tak upadnie. No tak, to prawda. Czyli dobrze jest, niektórzy też mówią, jak coś zaczyna się psuć, to otwieraj szampana. Może coś w tym jest? Oj, dobry. Dlatego, że każdy upadek i każde obniżenie to jest początek nowego sukcesu, nowego koła. I te ludzie, którzy nie wiedzą o tym, oni rzeczywiście upadają. Te, które wiedzą o tym, oni się cieszą. Zacząłeś chorować, zacieraj ręce, bo będzie dużo pracy i za chwilę będziesz na najwyższym poziomie od tego, co było. Ale człowiek inaczej widzi rzeczywistość. On zaczął chorować, mówi, oj, upadłem, jest mi ciężko. Tak, czasami po prostu lubimy, jak się nami opiekują. Ale tak, jeszcze jeśli chodzi o upadek, Aleksandrze, z takich ważniejszych elementów, takich dla osób, którzy może jeszcze kabały nie znają jakoś głębiej, Tak. to na co warto zwrócić uwagę? Jest jeszcze taka rzecz, jak aspekt wzorowania się. To jest najbardziej bolące miejsce, które występuje dzisiaj w całym świecie, ale głównym przewodnikiem tego jest właśnie mężczyźni i lenistwo, to o którym my mówiliśmy. Co to znaczy wzorowanie się? U nas jest dwie opcje. Wziąć od kogoś i wyhodować, albo urodzić z siebie. Żeby urodzić z siebie, ty musisz być pełnowartościowy, czyli to, co my wcześniej mówiliśmy. Ty musisz za plecami mieć odbiorników. I wtedy życzenie, które urodzone przez twoją kobietę, tam dzieci, no nieważne, odbiorców, ale nowe życzenie, którego nikt nie ma,
Nikt nawet nie wpadł na pomysł, że to może. Ono nazywa się aspektem twórczości. Ty stworzyłeś dla nich coś unikalnego, którego nigdzie nie ma. To jest pierwsza cnota, której trzeba kurczowo się trzymać. Kurczowo. Druga cnota, która wchodzi, to jest wzorowanie się. Kiedy ty myślisz, o, sąsiad taki fajny dom wybudował, ja tu wybuduję obok niego jeszcze większy, ale po pierwsze, ty wzorujesz się na domie, ty wzorujesz się na sąsiedzie i będzie to kopiowanie. Na początku nam wydaje się, że to jest nic takiego. No cóż, skopiowałem, ale sukcesu w tym nie będzie. Dlaczego? Sukces odbierze ten w duchowym znaczeniu i napełnieniu, kto wytworzył pierwotnie takie życzenie. To jest trudne do pojęcia, ale ono jest realne. Ja ci pokażę na przykładzie, co to znaczy kopiowanie. Na przykładzie współczesnego świata, a ty zrozumiesz już w szczegółach. Kiedyś, lata temu, jeden bardzo mądry człowiek wymyślił sobie, że telefony na przyciski są bezużyteczne. Można zrobić sensoryczne. Pamiętasz, kiedy to było, nie? I wypuścił pierwszy telefon, no w naszych czasach, to nie był pierwszy w ogóle, ale w naszych czasach pierwszy telefon znanej firmy, nie będziemy nawet powtarzać, ale to jabłuszko tak zwane. Jabłuszko nadgryzione, tak. I teraz moje pytanie do ciebie. Po dzień dzisiejszy, czy ktokolwiek w świecie zrobił coś nowego w systemie komunikacyjnym? Tak. Ulepszają, poprawiają. Ulepszają, ale nowego niczego nie powstało. I nie ma wybuchu, taki jak był wtedy. I teraz popatrz, to stworzył jeden człowiek. Możliwe nawet nie sam, a wewnętrzne jego życzenia, które gdzieś tam motywowały jego do tego. Na pewno była motywacja wysoka. I minęło, ile lat już minęło? No, będzie już z 20 lat na pewno, nie? Ponad. I nikt nie zrobił nic nowego. Nadal tylko kopie. Polepszają, ale to nic nie zmienia. Fakt jest faktem. I od to, o czym ja teraz mówię, to i jest porażka. Tu nie ma sukcesu. Dlatego, że sukcesem jest ten, kto rodzi z siebie, czyli tworzy nowe. Ty możesz zebrać różne elementy. On też nie stworzył na pustym miejscu. On po prostu zmodernizował system podejścia. Nic więcej. Komunikacja została, wszystko zostało. Ty możesz wziąć różne elementy, ale kiedy ty z tych różnych elementów stworzysz obiekt, który z ciebie wyłoni się i nie będzie na nic podobny, nazywa się to proces twórczości w aspekcie. I dla mężczyzny to jest złoty kluczyk do niebios. Bo póki my rozpatrujemy to na płaszczyźnie materialnego świata, ta sama reguła przekłada się również w systemie duchowości. Ta sama reguła działa w duchowych prawach. Czyli kim są mędrcy? To nie ci, które tam gadają jeden o drugim. A ten powiedział tak, a ten powiedział tak. To nie są mędrcy. Mędrcy to są ci, którzy otwierają niebiosa i pokazują ludziom, jak niższe prawa działają. Po raz pierwszy, a reszta kopiuje. Przygaduje, odwołuje się. Nigdy nie ustawia siebie, że to on zrobił. Bojąc się tam omówienia, bojąc się jeszcze czegoś. O ten lęk przed obawą, że ty możesz stworzyć coś nowego. On jest największym hamulcem w systemie dążenia do sukcesu. Jeżeli to ty zrozumiesz, nic nie będzie. Ale on jest nie jedynym, bo my teraz mówimy o jakby wzorowaniu się na kimś, ale to wzorowanie, które idzie z drugiego poziomu ograniczenia, czyli tak zwanego strachu, lęku przed porażką. A co jeżeli się nie uda? A w gruncie rzeczy pomyśl, a jaka ci różnica, czy ci się uda, czy nie?
Kiedy dziecko w szkole z plasteliny lepi ludzika, czy ono myśli, czy jemu się uda, czy nie? Pani powiedziała zlepić, ono po prostu lepi. Próbuję, tak jest. I od aspekt lęku przed porażką, on też nie jest prosty. Dlatego, że skąd taki lęk wynika? Tu my mówimy wzorowania, nie? Czyli my wzorujemy się na kimś, tak? Dlaczego? My boimy się wyrazić z siebie czegoś nowego. Dobra. I u nas powstaje lęk. Dobra, rozumiemy to wszystko. A co to jest? Dlaczego taki mechanizm zaczyna działać? I tu włącza się u nas intuicyjna łączność z duszą. Kiedy ty mówisz prawdę, dusza cię wspiera, twoja własna dusza. Kiedy ty próbujesz zakłamać coś, zakręcić, światło twojej duszy wycofuje się i ty nie czujesz wsparcia na twórcze procesy. Ty czujesz coś innego. Dyskomfort wewnętrzny, ale publiczna opinia musi jakoś być, jakoś wyglądać w oczach publiczności, więc ty co robisz? Kopiujesz. Na zasadzie podobieństwa właściwości. Ja zrobiłem taką rzecz podobną do tego. Uważajcie, że ja jestem podobny do niego. To jest porażka, to nie jest sukces. Chociaż wykorzystuje cnoty duchowe. Rozumiesz, o co chodzi? Czyli w pierwszej kolejności nam trzeba spojrzeć w głąb w siebie i znaleźć, na czym polega nasze wewnętrzne zakłamanie. Między tym, czym ja jestem naprawdę, a co próbuję pokazać innym, żeby oni zobaczyli o mnie. Jeżeli ten temat nie jest rozwikłany, lęk będzie, twórczości nie będzie, sukcesu nie będzie, będzie zawsze porażka. A przecież rozumiesz, że my nie mówimy, tak jak tam te książki piszą, jak zarobić 1 000 000. To jest dziecinada wszystko. Dzisiaj zarobiłeś, jutro wydałeś. To nie jest sukces. To jest tymczasowe zakłamanie człowieka. Sukces to jest stan, przy którym ty jesteś non-stop szczęśliwy. Tak, rozumiem to. Kiedyś powiedziałeś, Aleksandrze, takie zdanie, że ludzie boją się emanować, bo wtedy muszą pokazać, kim są naprawdę. Dokładnie. I to jest właśnie ten lęk. Więc No, tutaj, i ci powiem tak jeszcze na koniec aspekt też takich zwanych kluczy, chociaż on nie zawsze może być realizowany, nie u wszystkich ludzi, ale on jest bardzo ważny, szczególnie dla młodych ludzi. W głównej mierze wszystkie te działania, które ja opisałem, to są procesy, wewnętrzne procesy, jest ich więcej, oni są głębokie dosyć. Myśmy tak pobieżnie opisaliśmy. Ale w głównej mierze sukces otwiera się od momentu tak zwanego błogosławieństwa twoich rodziców, szczególnie ojca. Co to znaczy? Ojciec to jest przyczyna twojego pojawienia się na świat. Można powiedzieć tak, ty jesteś przedłużeniem jego myśli. Indywidualną, zupełnie inną, niepodobną, ale skutkiem. Rozumiesz? Czyli skutkiem tej przyczyny. I chociaż ten ziemski ojciec może nic nie potrafi, nic nie umie, ale tu działa prawo duchowe. Dlatego, że zaczyna działać system relacji duszy i źródła światła. Kiedy od Stwórcy, od źródła wychodzi akceptacja i miłość, człowiek może góry znieść. Kiedy stamtąd nic nie wychodzi, on szuka w innych ludzi potwierdzenia swojej prawdy. Dlaczego?
Ludzie robią taki błąd. Wymyślili coś i próbują powiedzieć dziesiątkom, setkom, co oni wymyślili, żeby ktoś potwierdził, że robią dobrze. Błąd zasadniczy. Ale ten człowiek nie może inaczej, bo on musi mieć siłę na realizację albo ze społeczeństwa, które powie mu tak, rób, to jest super, albo od własnej duszy. A jeżeli dusza odwróciła się z powodu jakiegoś tam zakłamania, szuka w społeczeństwie. Stąd my szukamy potwierdzenia. Ale najsilniejsze potwierdzenie idzie od rodziców. Od ojca idzie sukces spełnienia. Od matki idzie ochrona obłoczenia. Jeżeli błogosławieństwo jest dane z obu stron, możesz iść jak burza do przodu. Nic nie stanie ci na przeszkody, bo te słowa ich i ich intencje ochronią cię przed wszystkim. I to jest taki kluczowy element dzisiejszej naszej rozmowy, żebyś ty zobaczył całość obrazu, jak to wygląda. Bardzo dziękuję, Aleksandrze, ale szczerze mówiąc, tutaj sporo pracy jeszcze, jak się okazuje. Każdy Jak zawsze. Tak, zaczynając od tych warunków, czyli tych takich elementów, które przysparzają nam większej szansy, czyli to środowisko, ta osoba bliska, kobieta oczywiście mam tu na myśli, bądź inne obiekty, jak to ładnie nazwałeś, które potrzebują tego czegoś, tej naszej wizji w jakiś sposób. No i te zagrożenia. Lenistwo to też myślę, że jeszcze, jeśli będzie nam dane, wrócimy do tego tematu, bo myślę, że to można też trochę rozwinąć. No i przede wszystkim te pułapki, żeby uważać na właśnie to, co nasza uważność tak naprawdę moim zdaniem jest bardzo istotna. Na czym się skupiać? Jeżeli ty zintegrujesz to, o czym ja dzisiaj ci powiedziałem, z tymi informacjami, które my zgłębiamy na lekcjach, tobie powstanie idealny system, który nie zruszy cię z miejsca. Ty będziesz kreatorem, a nie żebrakiem, który prosi ciągle czegoś. I to jest ta różnica. Tak to właśnie czuję, Aleksandrze, także bardzo dziękuję za to nasze spotkanie. Ja również. Mam nadzieję do następnego razu. Do następnego. Do I widzenia. to już z sukcesem. Wspólnym też mam nadzieję. Do widzenia. Do widzenia.